Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nowość od firmy Galerii. Mianowicie w tym pudełku znajdziecie 10 markerów akrylowych. Są to metaliki. Zaraz Wam wszystko właśnie chcę zaprezentować. I teraz tak prezentuje się opakowanie do flamastrów właśnie, no można tak powiedzieć, flamastrów metalicznych, które są tak naprawdę idealne do malowania pewnych powierzchni w modelach, czy też w figurkach. Tutaj znajdziemy takie kolory, na przykład jak aluminium, stal, ciemną stal, ciemny takie żelazo powiedzmy. Jest również oczywiście gunmetal, następnie jest zirconium black, red copper, ciemne złoto. Mamy też takie, jakby to powiedzieć, spatynowane złoto, jak i również typowy złoty kolor. Tego typu flamastry są bardzo dobre na przykład do malowania silników, takiego detalu malutkiego, i zaraz Wam właśnie będę chciał pokazać, ponieważ na przykład są wężyki, rurki na silnikach, które no, ciężko jest na przykład niektórym osobom pomalować nawet cienkim pędzelkiem. Ja Wam na przykład pokażę, ja ostatnio malowałem silniki, właśnie rurki, za pomocą tego typu kolorów farb, ale nie każdy posiada takiego typu farby, nie ma może takiej wprawy i tutaj właśnie na ratunek lecą te flamastry, markery w ten sposób. Są to oczywiście oparte na wodzie, akryle, o czym wspominałem. I teraz tak, po otwarciu mamy instrukcję, jak następnie używać te flamastry. I tutaj wysypię. Ja już sobie obejrzałem je oczywiście wcześniej, o czym widzicie, że jest otwarte pudełko. Pudełko jest tak zrobione i jeżeli chodzi o przechowywanie, jest naprawdę super to pomyślane. I tak jak właśnie wspomniałem, na skówce mamy zaznaczone kolory. Widzicie, że na przykład to jest, posłuchajcie, zirconium black. Następnie mamy gunmetal. Tu mamy, to jest kolor dark gold, czyli takie stare złoto, można powiedzieć. To już było. Teraz co dalej mamy? Mamy taki odcień i to jest dark iron, czyli ciemna stal, żelazo. Następnie mamy taki odcień i to jest flash gold, flashy gold. Bardzo fajna rzecz, przydaje się. No i tu mamy bardzo ciekawy kolor tak samo. Jest to scorched gold, czyli tutaj na przykład, jeżeli na przykład ktoś z Was potrzebuje sprzączki pomalować na przykład, bo mamy fajne odcienie właśnie tych kolorów, że nawet jeżeli poza figurkami ktoś maluje, może pomalować te sprzączki. Mamy też tego typu kolor, dark steel. Następnie mamy taki metalik i to jest zapewne aluminium, dokładnie aluminium. Na przykład osoby, które malują na przykład samoloty, będą miały idealną na przykład precyzję dzięki tym do pomalowania na przykład obdrapań. Ewentualnie nawet jak macie owiewkę i macie dookoła ten stelaż, można użyć właśnie, a nie macie masek, to można użyć właśnie tego typu flamastrów. No i ostatni kolor to jest red copper. Nie wiem, jak to przeczytać. No i teraz tak, biorę sobie na przykład takie kartki i zanim zaczniecie malować, zdejmujemy sobie skówkę i widzicie, że tu jest biały wkład bambusowy. To jest wkład bambusowy. Warto sobie wtedy wymieszać tą farbę, albo no, warto też zamknąć skówkę, tak? Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Mieszamy sobie tą farbę akrylową.
No i nadal jest biały, ale farba jest. I teraz pamiętacie, jak prezentowałem wam flamastry Mołotowa, które no niestety w tym wypadku są bardzo drogie w porównaniu z flamastrami, markerami. Przyciskamy sobie kilka razy. Możemy sobie też po prostu w ten sposób wziąć, żeby czubka sobie nie niszczyć, to w ręce, po prostu między palce sobie to bierzemy i ta farba zacznie tutaj o widzicie, już zaczyna wychodzić. Można to pod kątem. I teraz zwróćcie uwagę, jak cienko maluje ten flamaster. Więc tutaj, jeżeli on już się napełnił, o, taki jest kolor. I na przykład, tu sobie napiszę na przykład Adam Tank Models. I teraz tak, jeżeli nie chcecie mieć dużego, powiedzmy, dużej, żeby ta farba grubo leciała, no to wiadomo, że bierzemy sobie delikatnie, po prostu malujemy. I takie można kreski. Jeżeli mocno naciśniemy, no to automatycznie mamy grubszą kartkę. To jest kolor, gdzie ten kolor jest? Red Copper. To sobie zaznaczymy. Red Copper. Teraz weźmiemy sobie kolejny taki flamaster. To jest Dark Gold. Mnie na przykład ten kolor interesuje, ponieważ będę teraz malował figurki do, posłuchajcie, Warhammera. I tu sobie teraz trzeba troszkę, na początku tylko to robimy, żeby ta farba po prostu dostała się. Jeszcze nie. Mieszamy. Już powolutku widzę, że ta farba dochodzi. Oczywiście, biorę sobie kolejną kartkę. No i tu mamy tego typu kolor. Tu jeszcze trzeba poczekać. No dobrze, ja sobie tak jeszcze nacisnę. To jest kolor, ja sobie zaznaczę Dark Gold. No i tutaj możemy sobie na przykład, jeżeli będziemy sobie miecze jakieś malować, albo będziemy chcieli coś w samochodzie nawet, na przykład jeżeli ktoś skleja modele samochodów, to tego typu farba we flamastrze akrylowym, tak, w takim flamastrze, na pewno mu się przyda. No wybaczcie, ale... A nie, zobaczymy. To jest Zirconium Black. Zobaczymy. O, tutaj już sobie właśnie tym bawiłem się, flamastrem. Nie, no tutaj nic nie zobaczymy. Chociaż wezmę sobie, to jest Zirconium. Black. No i sobie możemy pomalować tym cyrkonium, ewentualnie na przykład jakieś, powiedzmy, napisy na modelach porobić. Nie wiem, coś tutaj będzie. Na przykład. No i jak się dobrze przyjrzycie, to widzimy ten kolor. Ja jestem bardzo ciekawy tych właśnie kolorów miedzianych, złotych. Tutaj mamy Flashy Gold. No i tutaj jestem właśnie bardzo zainteresowany tym kolorem. Rozmawiałem z galerii, czy wypuści też końcówki cieńsze, bo to mamy taką, tu mamy, o, piękny kolor tu widzimy, to jest Flashy Gold.
No powiem wam, rewelacja. Więc jak ktoś chce sobie coś na złoto pomalować, to jak najbardziej. Tu mamy właśnie ten kolor Flashy Gold. Ja sobie go od razu tutaj też. No jest autentycznie złoty kolor. Mam nadzieję, że wy też widzicie ten złoto. Takie prawdziwe, fajne złoto. Tutaj warto jeszcze bardziej wymieszać, bo to są świeże malowania, ale mnie na przykład bardzo interesuje teraz tak, Scorched Gold, ale dla mnie to jest taki miedziany kolor. Czy ja go już rozrabiałem? Nie, nie rozrabiałem go. Więc powiem wam, że bardzo mi się podoba to przede wszystkim dlaczego. Taki zestaw 10 flamastrów kosztuje 103 zł. Czyli wychodzi nam po 10,30, jeżeli chodzi o cenę jednego flamastra. O właśnie. I oto to mamy, jak to jest, Scorehead. Score. Gold. Piękne słowo. I tu mamy to. Ja myślę, że gdybyśmy... jedna rzecz. Ja mam od innego producenta te flamastry i troszeczkę się kiedyś załatwiłem nieźle, więc jak będziecie mieszać, to zatykajcie skówkę, żeby wam po prostu na przykład może się wysunąć bardziej ten bambusowy wkład i tutaj może być problem. I sobie pomalujemy. Nie no, powiem wam, cud miód palce lizać. Ja szukam tego teraz koloru właśnie, który mnie interesuje, bo tutaj jest jeszcze... Tak, to jest, zdaje się, ten kolor. Ja sobie tutaj wezmę, to jest ten Red Cooper, dokładnie. Taki miedziany kolor mi się bardzo podoba. Do czego to jest potrzebne? Przykładowo, no właśnie. Mam powiedzmy taki silnik i mam takie rurki poprowadzane. Ja sobie tutaj jeszcze tego Red Coopera dobrze wymieszam, bo to jest dosłownie z paczki wyjęte. I jeżeli sobie, ale trzeba okulary założyć bardziej precyzyjnie, żeby było widać. I na przykład chciałbym, żeby te rurki były w kolorze właśnie tego koloru. A na przykład pędzelek potrafi niestety zlecieć z tego i tak jak tam mamy pozostałe elementy, powiedzmy już pomalowane, załoszowane, no to może być problem. Jeszcze trzeba wkład dobrze rozpracować, żeby wpłynęła farba. Powiem wam, że jest bardzo fajne prowadzenie tego. To jest a propos silnik do PZL-a od Arma Hobby. I naprawdę tu można się bawić super. Jeżeli macie jakieś końcówki na przykład aluminiowe, to tak samo możecie sobie pomalować te końcówki. I jeszcze nie wyleciałem nigdzie poza, posłuchajcie, poza... I tak warto wkładać, ale ja zawsze wkładam w ten sposób, żeby mi farba nie wyciekła. Ale jestem bardzo ciekaw tego koloru złotego. To jest kolor Dark Gold, ale mi się bardziej podoba ten Flashy. I ja zobaczę, jak rurka wygląda na... To jest Flashy? Tak, Flashy Gold. Jak można sobie fajnie, tu sobie zaznaczę, ok, maluję i są pewne elementy złote, więc ja będę chciał sobie coś mosiężnego zrobić, nie miedzianego, tylko mosiężnego.
I tu mamy bardzo fajny kolor właśnie mosiądzu. Mam nadzieję, że widzicie różnicę w malowaniu. A jeżeli będziecie chcieli sobie coś, powiedzmy, przyciemnić, to tu mamy tą stal. Dobrze mówię? To jest, tak, to jest ten flamaster. I na przykład, jeżeli będziecie chcieli coś zrobić bardziej, powiedzmy, żeby było uwypuklone, aniżeli taką czarną farbą, ale tu będzie jeszcze lepszy, powiem wam. A gdzie jest gunmetal? Dark iron, a dark gun to jest steel. Nie, to będzie fajny flamaster. Tu sobie właśnie pomalujemy pewne elementy tym kolorem właśnie dark iron. Podobno ma być taki, czyli jak mamy coś, powiedzmy, a właśnie tutaj trzeba wziąć sobie, obmyć. No i patrzymy sobie na ten dark iron, jak on się będzie odcinał od pozostałych elementów. No i bardzo proszę. Tu było malowanie, to sobie wezmę tutaj jeszcze w ten sposób pomaluję. Tu macie czarne, a tu macie pociągnięty flamastrem. Powiem wam, ja jestem naprawdę od dawna już fanem flamastrów właśnie akrylowych. Tu jeszcze raz wam pokażę, jak wyglądają, bo możemy też sobie aluminium wziąć. Właśnie, aluminium jeszcze wam pokażę. To będzie bardzo jasny kolor. Taki. Trochę trzeba cofnąć farbę i polecimy sobie alu. Tu jak ktoś będzie taki chrom praktycznie, jeżeli ktoś będzie chciał sobie jakieś obicia porobić, powiedzmy, no to może sobie spokojnie coś takiego na krawędziach gdzieś tutaj, powiedzmy, pociągnąć taką farbą, żeby były uwypuklić. Oczywiście tym kolorem nie mówię, żeby dokładnie pomalował sobie, ale właśnie tego typu rzeczy można robić. Bardzo proszę. Jedna jest oczywiście niepomalowana. Tutaj macie teraz na górze. I tak wyglądają flamastry. Moi mili, dla mnie bomba rzecz. Galerii naprawdę zrobiło w bardzo dobrej cenie bardzo dobre flamastry akrylowe. Moim zdaniem takie pudło kosztuje 103 zł, tam parę groszy, 10 flamastrów. I te flamastry wystarczają naprawdę. Jeżeli ktoś właśnie chce silniki robić, powiedzmy, a nie ma zdrowia do, powiedzmy, no musi, posłuchajcie, mieć też farby. I farba dużo drożej wyjdzie, aniżeli posiadanie tych, powiedzmy, jeżeli ktoś sobie będzie chciał taką farbę kupić, no to 20 parę złotych będzie musiał wydać. Na farbę akrylową tak samo od 14 zł. Tu macie, posłuchaj, i tam tych farb nie używamy tak często, a tu założę się, że będziecie dużo częściej korzystali z flamastrów, aniżeli z farb. Ja wam bardzo dziękuję. Firma Galerii też na pewno mi podziękuje za tą reklamę w języku polskim. A ja was zapraszam oczywiście do sklepu. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Bardzo dziękuję. Możecie też mnie wesprzeć. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.